Jeżeli chodzi o silniki typu SK10, chciałem króciutko sięgnąć do historii rzeszowskiego Zelmeru. Tutaj już widać, że ten silnik jest bardzo zapylony. Druga podkładka i turbinka, tak ostrożnie, żeby ich nie wygiąć, bo to jest jednak dosyć cienkie. I jeszcze 1/4 śrubka. To, czego nie mogłem zrobić przy pomocy ściągacza, bardzo łatwo idzie. O, mamy zdjęty wirnik. Wycisnąłem, jest. Mam wyjęte łożysko. Te ściągacze mają taką zaletę, że nie trzeba nigdzie młotkiem wtłuc. Nie musi być w stanie fabrycznym, ale ważne, żeby nie był jakiś tam szczególnie zaniedbany. Zanim to wszystko zmontujemy, oczywiście trzeba założyć nowe łożyska. O, bardzo ładnie się wsunęło. Po śladach na komutatorze widać, w którym miejscu dotykają go szczotki i on był po prostu troszeczkę za wysoko. Zakładam taką podkładeczkę, która musi się zazębić z tą poniżej. OK. 10×6,3. Takie dosyć często spotykane, nawet chyba mam takie. Tak. Zmniejszę napięcie, zwłaszcza w momencie, kiedy włączamy taki silnik, on nagle może szarpnąć i się przewrócić. Przy mniejszym napięciu takiego ryzyka nie ma. Zobaczmy, czy jest tutaj nasz silnik typu SK10, czy agregat ssący typu SK10. Cześć, mam dzisiaj na stole warsztatowym kilka silników typu SK10 i nimi chciałbym się dzisiaj zająć, a tak naprawdę będę chciał się zająć jednym z tych silników, ale najpierw powiem Wam, co tutaj stoi. Mam tutaj na stole jeden silnik typu SK10 z roku 1974, wyprodukowany w zakładach aparatury spawalniczej ASPA we Wrocławiu. Tutaj jest na obudowie napisane agregat ssący typ SK10. Tutaj są właściwości tego silnika. Data produkcji 74 rok. Tutaj mam agregat ssący typu SK10, tak, ale produkowany już 2 lata później, w roku 1976 w zakładach Zelmer w Rzeszowie i to będzie główny bohater naszego dzisiejszego nagrania, ponieważ ten silnik ma zablokowany wirnik, on się porusza tutaj dosłownie kilka milimetrów w każdą stronę. No chciałbym go po prostu dzisiaj rozkręcić, zajrzeć do niego, zobaczyć, czy jest to tylko kwestia łożysk, czy wystarczy, jeśli wymienimy w nim łożyska, czy przyczyna tej awarii jest jakaś inna. Troszkę mam nadzieję, że po wymianie łożysk uda się ten silnik uruchomić, bo bardzo podobny przypadek mieliśmy niedawno z tym silnikiem typu ZZSD84 z 1983 roku, wyjętym z odkurzacza Zelmer 200. Tutaj w identyczny sposób był zablokowany wirnik, natomiast po wymianie łożysk, które nawiasem mówiąc chyba będą w obydwu tych silnikach takie same, łożyska typu 6000ZZ, po wymianie łożysk ten silnik działa naprawdę bardzo ładnie, wirnik obraca się bez żadnego problemu i mam nadzieję, że tak samo będzie z tym silnikiem. Nawiasem mówiąc, od razu przepraszam wszystkich czekających na zmontowanie odkurzacza Zelmer 200, w którym znajduje się ten właśnie silnik. Ja troszeczkę z tym zwlekałem, bo właśnie tego rodzaju silniki, jeżeli mam je wyjęte z odkurzaczy, bardzo mi się przydają do różnych prezentacji, no ale w końcu będę musiał tego Zelmerka 200 złożyć, bo biedak już tutaj od dłuższego czasu stoi w częściach w moim warsztacie i na pewno niedługo się tym zajmę. Także to były dwa silniki typu SK10, starszy z 74 roku z zakładów ASPA we Wrocławiu, nowszy z 76 roku z zakładów Zelmer. No i mam tutaj jeszcze taki jeden silnik typu SK10, czy podobny do SK10, który troszkę jest dla mnie zagadką, bo według tej naklejki czy tabliczki znamionowej, która się na tym silniku znajduje, jest to wyrób węgierskiej fabryki IMI Motor. Tutaj jest oznaczenie typu BA329B702. Ja nie mam absolutnie pewności, czy faktycznie ta tabliczka pochodzi z tego silnika, aczkolwiek no dlaczego niby miałoby być inaczej. Innych oznaczeń na tym silniku chyba nie ma, w każdym razie ja ich tutaj nigdzie nie widzę. Dostałem kiedyś informację, że takie silniki typu SK10 były też przez IMI Motor produkowane, zresztą te silniki IMI
były montowane chyba przede wszystkim w polskich odkurzaczach Alfa 2. Pokazywałem już dwa innego typu silniki, które z odkurzaczy Alfa 2 gdzieś z drugiej połowy lat 60. wyjmowałem. No więc jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście węgierska fabryka miała jakąś współpracę na produkcję silników podobnych czy typu SK10. Tym silnikiem, nawiasem mówiąc, też trzeba się będzie zająć, ale to będzie temat na kolejne nagranie. Odstawię może na razie te dwa silniki, zostawię ten, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Nawiasem mówiąc, to nie były jedyne silniki SK10, które mam w mojej kolekcji starych odkurzaczy, czy tutaj akurat w warsztacie. Oglądaliśmy już w poprzednich nagraniach ten polski odkurzacz Zelmer 03, zresztą bardzo ładnie zachowany. To jest odkurzacz z roku 1972 i jeżeli dobrze pamiętam, to on właśnie wyposażony jest w agregat ssący typu SK10 produkowany w zakładach aparatury spawalniczej ASPA we Wrocławiu, czyli w dawnej fabryce wodomierzy Fawot. Czyli taki sam jak silnik z Aspy, który przed chwilą widzieliśmy, ten w tym odkurzaczu z 1972 roku, tamten z 1974. Pokażę tu zdjęcie silnika, jeżeli się pomyliłem, to zrobię poprawkę na etapie montażu filmu, ale chyba dobrze pamiętam i jest tu silnik SK10 z zakładów Aspa. I jeszcze jeden silnik typu SK10 znajduje się w tym odkurzaczu Alfa K2L z 1970 roku, tylko że tutaj jest silnik SK10 z fabryki wodomierzy Fawot we Wrocławiu, czyli taki jak ten z zakładów Aspa, ale starszy, bo ten jest, jak powiedziałem, z 1974 roku, a tutaj zakładam, że znajduje się również silnik z roku 1970. Chyba nawet go jeszcze nie wyjmowałem, odkręcałem tylko kiedyś pokrywę, żeby rzucić okiem na silnik, ale tego odkurzacza jeszcze na kanale nie oglądaliśmy. Mogę pokazać takie krótkie, wcześniejsze, niewykorzystane dotąd nagranie. I tego może nie będzie widać na nagraniu, ale ja zaraz spróbuję zrobić zdjęcie i Wam to pokażę. Jest tutaj napis agregat ssący typu SK10, 1970 rok, czyli silnik oryginalny, zapewne pochodzący z tego odkurzacza, który nie był wymieniany. I tutaj jest napisane Fawot, czyli fabryka wodomierzy, Wrocław, i jest też logo, takie charakterystyczne logo Fawodu. Czyli to jest dokładnie ten sam silnik, tak samo wyglądający, wyprodukowany 2 lata wcześniej i jeszcze w czasie, kiedy fabryka nosiła nazwę fabryki wodomierzy. Aha, no i jeżeli chodzi o silniki typu SK10, no to mam jeszcze takiego biedaka, który leży w częściach w pudełeczku. On ma tutaj pękniętą aluminiową obudowę, właściwie no i ona się już do niczego nie nadaje, natomiast zostawiłem sobie elementy tego silnika, bo one się na pewno przydadzą. Mam tutaj bardzo dobrej jakości szczotki, które być może na przykład do tego silnika się nam dzisiaj przydadzą. Elementy turbiny, właściwie kompletny silnik, wirnik, wszystko. I jedyne co, no to ma pękniętą obudowę, ale i tak jak go kiedyś znalazłem, to go chętnie kupiłem, bo po rozkręceniu właśnie jest fajnym takim magazynem części zamiennych, a można z niego ewentualnie też zrobić jakiś taki model czy przekrój, na którym fajnie widać elementy silników typu SK10. Nawiasem mówiąc, jest to też, patrzę teraz szybko tutaj na napisy na obudowie, jest to również agregat ssący typ SK10 Aspa Wrocław. Spójrzmy na datę, rok 1972, czyli jeden ze starszych moich silników. Szkoda, że jest pęknięty, bo byłby fajnym uzupełnieniem do kolekcji. Ok, na razie go odstawiam. Myślę, że on się nam jeszcze przyda. Jeżeli chodzi o silniki typu SK10, chciałem króciutko sięgnąć do historii rzeszowskiego Zelmeru. Myślę, że już to robiłem przy jakiejś innej okazji, ale ponieważ już o tych silnikach mówimy, to warto to przypomnieć. W rzeszowskim Zelmerze bardzo długo nie produkowano agregatów ssących czy silników do odkurzaczy. Widzieliście to zresztą przy rozkręcaniu innych starszych odkurzaczy z Rzeszowa. Znajdowaliśmy tam silniki m.in. z fabryki w Brzegu. Znajdowaliśmy tam bardzo dużo, zwłaszcza w tych silnikach powiedzmy z początku lat 60. Znajdowaliśmy silniki z wrocławskiego Fawodu. Na przykład tutaj jest taki stary silnik typu SK5A
z Fawodu, który kiedyś już w jakimś filmiku pokazałem, a na pewno do niego jeszcze wrócimy. Znajdowaliśmy tam silniki właśnie ze wrocławskiej Aspy. Natomiast Selmer nie produkował silników do odkurzaczy gdzieś do początku lat 70. Owszem, powstawały tam silniki do froterek, powstawały jakieś silniki do sokowirówek. Nie wiem tego dokładnie, to już na pewno osoby, które się tego rodzaju sprzętem zajmują, będą to wiedziały. Natomiast silniki czy agregaty ssące do odkurzaczy zaczęły pojawiać się dopiero od początku lat 70. Znalazłem tutaj odpowiedni fragment w kronice zakładów Selmer w rozdziale Produkcja silników komutatorowych. I przeczytam Wam tutaj bardzo krótko taki historyczny zarys, jak doszło do wyprodukowania pierwszych silników tego typu w Rzeszowie. Pomimo rozwoju bazy produkcyjnej silników nie podejmowano jeszcze w zakładzie produkcji agregatów ssących. Dostawcy tych agregatów zmieniali się aż do momentu opracowania dobrego jakościowo agregatu typu SK10 przez zakłady Aspa we Wrocławiu. Przepraszam, jeszcze raz to pokazuję, czyli chodzi o silniki tego rodzaju, jak ten wyprodukowany we wrocławskich zakładach Aspa w 1974 roku. Ponieważ małe zdolności produkcyjne silników do napędu sprzętu kuchennego, jak i agregatów ssących stały się hamulcem rozwoju ilościowego wyrobów finalnych Selmeru, na początku lat 70. podjęto budowę Wydziału Produkcji Silników, która została ukończona w 1973 roku, czyli czytam to pod koniec roku 2023, czyli 50 lat temu. W nowo wzniesionym budynku zainstalowano nowoczesny park maszynowy pozwalający na produkcję około 1 000 000 sztuk silników rocznie. Większość operacji została zmechanizowana bądź na urządzeniach importowanych, bądź wykonanych przez własne zaplecze techniczne. No i teraz jest o silnikach. Pierwszy produkowany w Selmerze agregat ssący był to agregat typu 34 do odkurzacza Selmer 1, ale pochodził on jeszcze z produkcji małoseryjnej. W jednym z poprzednich nagrań taki odkurzaczyk Selmer 01 w dość opłakanym stanie oglądaliśmy także znajdujący się tam właśnie agregat ssący typu 34. Wielkoseryjną produkcję agregatów ssących rozpoczęto w 1974 roku na podstawie dokumentacji wcześniej wspomnianego agregatu typu SK10. Od tego momentu następuje stały, dynamiczny rozwój produkcji agregatów ssących własnej konstrukcji. Czyli można powiedzieć, że tego rodzaju silnik typu ZZSD SK10 był nie pierwszym, ale pierwszym produkowanym na szerszą skalę silnikiem czy agregatem ssącym zakładów Selmer w Rzeszowie i bardzo fajnie, że udało mi się, bardzo się cieszę, że udało mi się tego rodzaju silnik zdobyć do kolekcji. O silnikach SK10 możemy jeszcze później troszeczkę poczytać o ich właściwościach technicznych w katalogach silników. Myślę, że będzie on już w tym katalogu z 69 roku i na pewno będzie w tym katalogu z 75 roku. Mam jeszcze katalog z 80 chyba 4 czy 5 roku, ale tam już tego silnika nie ma i w najbliższych dniach powinienem dostać, czekam już na niego dość długo, katalog silników z roku 1963 i tam na pewno tych silników SK10 nie będzie, bo po prostu w tym czasie na początku lat 60. jeszcze nie istniały. Katalogi na razie odkładam, bo tę część poświęconą ich właściwościom technicznym zrobimy może troszkę później, jeżeli w ogóle uda się ten silnik uruchomić, bo tego wcale nie jestem taki pewien. Sprzątnę sobie tutaj troszeczkę w warsztacie, odłożę te silniki, które oglądaliśmy, odstawię te odkurzacze i zaraz zajmiemy się już tylko tym silnikiem, jego demontażem. Mam nadzieję wymianą łożysk i zobaczymy wtedy, czy da się go uruchomić. Ok, sprzątnąłem sobie tutaj inne silniki i odkurzacze, przygotowałem trochę narzędzi. Położę sobie może tu jeszcze taką podkładkę pod ten silnik i spróbujmy zająć się jego demontażem. Najpierw zdejmę tę górną pokrywę, tę plastikową pokrywę silnika. Tutaj już widać, że ten silnik jest bardzo zapylony, bardzo brudny i łożyska są też tutaj już nieźle zardzewiałe. Myślę, że gdybym mocniej troszkę zaczął nim obracać, tak, on się tutaj kręci, ale na pewno jest on bardzo, bardzo brudny.
Zajrzyjmy do szczotek. Przepraszam, ja tak troszkę mało precyzyjnie to robię, ale tutaj w warsztacie jest dosyć zimno i strasznie mi zdrętwiały ręce. Ogrzewanie już chodzi, więc niedługo powinno tutaj być cieplej. Okej. Szczotki są całkiem niezłe, ja troszeczkę je przeczyszczę, ale naprawdę są dobre. Przynajmniej ta jedna. Zobaczmy, jak wygląda druga. Muszę odgiąć blaszki. Zupełnie fajna szczotka. Dobra. Szczotki mamy. No cóż, teraz musimy po prostu odkręcić tę śrubę trzymającą tutaj wszystkie turbiny, cały ten zespół ssący. Zdejmiemy tę pokrywę. Mogę ją nawet, szczerze mówiąc, chyba od razu zdjąć. Ona jest tutaj zaklepana i raczej nie sądzę, żeby ktoś już ją zdejmował, bo nie widać takich śladów. Wziąłem sobie młoteczek, śrubokręt. Schodzi bez problemu. Wystarczy leciutko z kilku stron puknąć i już ta budowa turbiny schodzi. Tutaj też widzę, że wszystko jest bardzo zakurzone. Poszło. Położę sobie tutaj te poszczególne elementy układu ssącego. Później je sobie jeszcze spokojnie obejrzymy. Troszkę to wszystko tutaj się tak dosyć mocno szczepiło. Jedna podkładka. Druga podkładka i turbinka. Tak ostrożnie, żeby ich nie wygiąć, bo to jest jednak dosyć cienkie aluminium. Tutaj taka dystansowa podkładka, zazębiająca się z podkładką znajdującą się głębiej. Teraz zdejmuję tak zwaną kierownicę, dyfuzor. I pod spodem jest jeszcze jedna podkładka zazębiająca się z tą podkładką. One się trzymają, ok. Dobrze. No i tu jest jeszcze jedna turbinka, którą też zdejmuję. Może powinienem zrobić powiększenie, żebyście to lepiej widzieli, ale zrobię w takim razie przy montażu tego silnika. Turbinkę zdejmuję i tu jest jeszcze jedna taka podkładeczka. Psiknę na nią trochę, niech ona naciągnie. Podkładka. Tu jest jeszcze taka malutka podkładka, ale ona bardzo mocno tutaj siedzi na wirniku. Już chyba zaczęła powolutku schodzić. Trudno jest mi za nią troszkę złapać, a nie chcę też jej uszkodzić. Dobra, zaraz ją będziemy zdejmować, może razem z całą tą obudową. Teraz odkręcę tutaj te śrubki. Tutaj pod jedną ze śrub widzę, że był przykręcony przewodzik idący od kondensatora do korpusu silnika, ale to później ewentualnie wymienimy. I jeszcze jedna czwarta śrubka. Teraz teoretycznie wolałbym jednak tę podkładkę wyjąć, bo ona mi trzyma całą tą obudowę turbiny.
myślę, że do zdjęcia tej podkładki, której nie mogę ściągnąć, posłużę się moim ściągaczem łożysk, bo on teraz już wszedł. Wkręcam go sobie tutaj, tak żeby oparł się o wirnik. O środek wirnika. No i ściąga to, czego nie mogłem zrobić przy pomocy ściągacza. Bardzo łatwo idzie. O, dziękuję. Taka malutka podkładka, której nie mogłem zdjąć. Ona tutaj idzie na sam dół. Później sobie tą kolejność elementów obejrzymy. No i teoretycznie tutaj mamy już łożysko. Tu jest jeszcze taki pierścień. No ale chciałbym wyjąć w każdym razie... O! Wyjąłem wirnik tutaj z tego górnego łożyska. Przyjrzyjmy się wirnikowi. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. A jak będzie w praktyce, no to już zobaczymy później. Strasznie się tutaj nabrudziło z tego silnika, no ale trzeba go będzie po prostu wyczyścić. Nawiasem mówiąc, zaraz wam to pokażę. Ten silnik typu SK10 produkowany już w zakładach Zelmer ma troszeczkę inną, widzicie tutaj jasno te różnice konstrukcyjne, ma inną tę obudowę komutatora, inną obudowę tutaj ze szczotkotrzymaczami od tego silnika SK10 produkowanego w zakładach ASPA we Wrocławiu. Tak jak mówiłem, w 1972 roku, tak? A ten jest z 76 i ten silnik z zakładów Zelmer typu SK10 ma tę górną część już troszeczkę, no nie taką samą, widać też różnicę, ale dość podobną do tego silnika typu 84 z 77 roku. Ten, przypominam, jest z 76. Ten jest rok nowszy i to już jest typ 84. I zresztą ten typ 84 z kolei ma tę obudowę troszeczkę inną od tego typu, od tego silnika typu ZZ84. To są silniki tego samego typu, ale mają inną tutaj tę obudowę komutatora czy górnego łożyska. A z kolei ten typ 84 ma już tę obudowę taką jak w późniejszych silnikach typu ZZ-SD300 na przykład. Także no to są takie różne różnice między tymi silnikami i wykorzystywanie jakichś tam elementów z poprzednich modeli. Zresztą pamiętam, jak robiłem nagranie o tym silniku z odkurzacza Zelmer 200 i pokazywałem także ten silnik, to tam w komentarzach jest dosyć fajnie i jasno, dziękuję wam za to, opisane, jak te silniki teoretycznie tego samego typu się różniły. Dobra, odstawiam je, bo to nie o tym dzisiaj mówimy. Ta obudowa się zsuwa, tylko tutaj muszę wyjąć z niej te przewodziki idące do stojana. Inaczej jej nie zdejmę. O, dobra. Nie wiem, może potem będę miał trochę problem, żeby te przewody tutaj znowu włożyć, ale to zobaczymy. Będziemy się tym martwić później. Ostrożnie, żeby ich nie urwać. Nie, myślę, że tu je potem będę mógł spokojnie jakoś tam wpasować. O, a bez tej obudowy po prostu będzie nam dużo łatwiej ten silnik wyczyścić. No on faktycznie jest bardzo brudny. Tutaj trochę jest, te blachy stojana trochę są zardzewiałe. No, ok, zaraz się tym będziemy bawić. Teraz ten silnik odstawię. Z wyjęciem tutaj tego łożyska jest teraz ten problem, że on ma zaciski z dwóch stron założone. To znaczy nie mogę go nawet w ten sposób wcisnąć tutaj do środka, bo tutaj, tak jak wyczyściłem ten brud w obudowie, również znajduje się zacisk, który go trzyma. Jeżeli zacznę tutaj gdzieś w to stukać młotkiem czy coś, to albo uszkodzę wirnik, albo wyłamię tutaj ten zacisk od środka. Najprościej będzie chyba zdjąć ten zacisk, który znajduje się tutaj. Są do tego takie zwykłe szczypce do zdejmowania tych opasek zaciskowych.
Ja niestety nie mogę ich znaleźć, albo je komuś pożyczyłem, albo coś z nimi zrobiłem, więc muszę sobie poradzić w inny sposób, ale zaraz to zdejmę, jeszcze spróbuję. Może mam gdzieś takie cieniutkie kombinerki. Nie wiem, czy nimi dam radę. Zdjąłem tę opaskę, ten zacisk, aczkolwiek, no tak jak mówię, przy pomocy takich szczypiec do tych zacisków zrobiłbym to praktycznie jednym ruchem, a tak no musiałem tam minutkę z tym powalczyć, żeby ją odpowiednio złapać. Jeszcze w dodatku można to uszkodzić. Także następnym razem przed taką robotą jednak zaopatrzę się w odpowiednie narzędzia, żeby się nie szarpać. No i teraz teoretycznie w tę stronę powinniśmy być w stanie to łożysko wybić. Tutaj w drugą nie, bo tutaj jest założona dokładnie taka sama opaska. Tego na przykład w przypadku tego silnika nie było. Można było tam to łożysko spokojnie wcisnąć. Natomiast tutaj ono jest od środka trzymane i przy próbach wpychania tutaj tego wirnika po prostu uszkodzimy tutaj albo obudowę, albo tę opaskę, więc ja bym to łożysko po prostu wepchał w tę stronę, aczkolwiek ono też tutaj bardzo mocno siedzi. Ale zaraz przy pomocy jakiejś praski i madła spróbujemy to zrobić. Możemy też spróbować tutaj troszeczkę w ten... Jeszcze odrobinka. O, mamy zdjęty wirnik. Mogę go na chwilkę odłożyć. No a tutaj zostało jeszcze w środku łożysko do wypchnięcia. I teoretycznie teraz mam też dostęp i mogę ten drugi zacisk wyjąć z tej strony. Ale mogę też na przykład podłożyć tutaj coś i zaraz to spróbujemy zrobić. Ok, tu mam taką malutką podkładkę, która powinna wchodzić tak wewnątrz tego zacisku i prawdę mówiąc już prawie ręką to wycisnąłem. Jest. Mam wyjęte łożysko. Ono teraz nawet się rozruszało i mam wrażenie, że się rusza, aczkolwiek czuć, że ono tutaj jakoś tam się zazębia, skrzypi. Tutaj mamy już to mamy wyjęte. Ten zacisk nawet może tutaj zostać, bo wciśniemy to łożysko po prostu od tej strony. Dobra, wyczyśćmy to łożysko i zobaczmy o jaki typ łożyska chodzi. Z. FEUT, fabryka łożysk tocznych. 6000 Z. To jest takie łożysko jak te, które mam już przygotowane do wymiany w tym odkurzaczu o wymiarach, jeżeli dobrze pamiętam, 26 na 8 na 10 mm. Zaraz to jeszcze oczywiście sprawdzimy. Wyjmijmy też jeszcze to łożysko. Myślę, że tutaj będę mógł się posłużyć. On powinien złapać. Chyba. Czy on sięgnie? No nie wiem. O, może wejdzie. Może nie, jednak wejdzie. Ok, czyli tak na styk, ale powinien pasować. Troszeczkę go tu skręcę, żeby tych śrub nie uszkodzić. Dobra, podkładeczkę mógłbym też, nie wiem, stare łożysko wziąć, to drugie, no ale i tak muszę mieć tutaj podkładkę na ten trzpień ściągacza. Możliwie w środek wkręcam. Ok, on się tutaj fajnie zazębił.
Biorę sobie teraz dźwigienkę. Aha, jeszcze jedna sprawa, czy tutaj nie ma takiego zacisku? Nie, tu chyba nie. Nic tego łożyska od tej strony nie trzyma i ono, myślę, że tutaj to widać, ładnie już wychodzi. A te ściągacze mają taką zaletę, że nie trzeba nigdzie młotkiem wtłuc w silnik. Dobra, łożysko już wyszło, zdjąłem ściągacz. Bardzo brudne. Wyczyśćmy je też. 6000Z. Też FEUT, Poland. Nawet się kręci. Mam wrażenie, że ono jest w troszeczkę lepszym stanie niż to łożysko od strony turbiny. Dobra. No to co? To teraz idę chyba na zewnątrz warsztatu. Wyczyszczę sobie tę całą obudowę silnika. Potem posprzątam tutaj, bo zrobił mi się tutaj już niezły chlew. I potem zmontujemy cały ten silnik. No i zobaczymy oczywiście, czy on w ogóle działa. Przetarłem także ten silnik bardzo drobniutką wełną stalową. Po pierwsze będzie czysty, a po drugie też zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli on nie będzie działał, to i tak go sobie zostawię no, albo na części, albo do różnych prezentacji. Ten jest całkiem fajny, bo to mój bądź co bądź jedyny taki silnik SK10 z zakładów Zelmer. No a skoro ma służyć do prezentacji, no to niech jakoś tam się przynajmniej prezentuje. Nie musi być w stanie fabrycznym, ale ważne, żeby nie był jakiś tam szczególnie zaniedbany. Silnik, jak widzicie, jest już w miarę wyczyszczony. Nawet nie było to takie strasznie jakieś uciążliwe. No tutaj tę obudowę stojana trzeba było najporządniej wyczyścić. Te turbinki nawet o dziwo nie były w środku jakoś strasznie zapchane kurzem. W przypadku tego silnika typu 84 pamiętam, że było to dużo gorsze, bo on był zapchany jakimś cementem, gipsem, nie wiem, czymś takim. Tutaj widzicie rozłożone elementy układu czy zespołu ssącego. Turbinkę, podkładki, kierownicę czy dyfuzor, jeszcze jedną turbinkę, nakrętkę, obudowę całego tego zespołu ssącego. Tutaj z kolei macie tę obudowę łożyska od strony turbiny, która jest przykręcona tutaj do korpusu silnika. Też ją dosyć porządnie wyczyściłem. Wirnik, stojan, cały korpus silnika, szczotkotrzymacze. Tutaj obudowa łożyska od strony komutatora. No i ta plastikowa taka mała obudowa. Zanim to wszystko zmontujemy, oczywiście trzeba założyć nowe łożyska. Troszeczkę sobie te wszystkie elementy odsunę tutaj na bok, żeby nie przeszkadzały. I zajmijmy się teraz zamontowaniem nowych łożysk tutaj w tych dwóch elementach. Zrobię tylko na nie zbliżenie. Tutaj mam stare łożyska wyjęte z tego silnika. Tutaj mam nowe. Wydaje mi się, wyjmijmy je z opakowania. Wydaje mi się, że powinny być identyczne. Łożyska typu 6000Z. Sprawdźmy na wszelki wypadek to stare łożysko. Średnica zewnętrzna 26 mm. Tak, tutaj 26,01 mi pokazuje. Tutaj będzie 8 mm, szerokość łożyska 8, no tak, 7,99. No tutaj powinno być średnica wewnętrzna łożyska 10 mm. Tak, 9,97. Tak, 9,90 tam z kawałkami. Powinno się zgadzać.
Może najpierw tutaj odłożę te stare łożyska, żeby mi się nie pomyliły, chociaż one są bardzo brudne. Może najpierw tutaj wcisnę łożysko w tę obudowę turbiny. Tu sobie delikatnie od środka posmaruję. Posmaruję też delikatnie łożysko z zewnątrz. Tutaj je sobie ustawiam w miarę prosto. No jeszcze tak nie weszło do końca. Łożysko, już teraz bardzo ładnie weszło tutaj do środka. Ważne, żeby nie tłuc bezpośrednio w łożysko, tylko można sobie na przykład, nie wiem, stare łożysko na nim położyć i wtedy w to stare łożysko popukać, albo przez właśnie jakąś tam drewnianą podkładkę. Gdybym nie był w stanie tego łożyska tutaj wcisnąć, to bym je sobie włożył w imadło. Tutaj bym dał jakąś podkładkę, na przykład ze starej monety na nią. Położył taką rurkę, ważne, żeby przez podkładkę, no i po prostu wcisnął je tutaj do środka. Ono doszło tutaj, jak widzicie, do tego pierścienia, czyli teraz muszę od tej strony założyć ten pierścień. Znowu by mi się przydały tutaj szczypce do niego. Muszę to koniecznie uzupełnić i do następnego nagrania już mieć takie szczypce przygotowane. Ale teraz poszło to całkiem nieźle też bez nich. Tu sobie też troszeczkę posmaruję. Smaruję sobie też łożysko. Mogę je tutaj albo od środka, albo chyba wygodniej będzie od zewnątrz wcisnąć. Tylko ważne, żeby było równo ustawione, bo pod kątem ono oczywiście nie wejdzie. Teraz na przykład się wykrzywiło. Łożysko mamy już w środku. Ono tutaj nie ma takich pierścieni zabezpieczających, ponieważ z jednej strony jest trzymane przez ten pierścień na wirniku, a z drugiej strony jest trzymane przez obudowę silnika. Nawiasem mówiąc, w tej chwili mi się przypomniało, że gdzieś ją tutaj odłożyłem i jeszcze jej nie wyczyściłem, ale za chwilę ją znajdę i to zrobię. Nawet chyba troszeczkę głębiej ono powinno tutaj wejść, ale zobaczymy. Jak włożymy wirnik, to się tym będziemy martwić. Załóżmy teraz może tę plastikową obudowę. Tutaj troszeczkę zgłupiałem, bo nie jestem pewien, czy ona powinna być tym wycięciem w tę stronę, czy w tę stronę. Chyba, nie wiem, wydaje mi się, że nie gra to jakiejś większej roli. No dobra, ważne, żeby te przewodziki wyprowadzić przez te dziurki znajdujące się tutaj w obudowie. Zaraz spróbuję je tutaj przełożyć. Troszkę ją jeszcze wycofam. Dobra, ten już wychodzi. Ten łobuz się opiera, ale zaraz go tu wyprowadzimy. Dobra, jest. Ok, wyciągam. Nasuwam obudowę. No, chyba jest ok, no. Zapomniałem jeszcze kompletnie o tej górnej pokrywie silnika, w którą włożyłem sobie różne śrubki i dlatego w ogóle jej jeszcze nie wyczyściłem, a chciałbym sprawdzić, jak ona tutaj będzie założona, bo nie wiem, czy ten otwór gra jakąś rolę, czy nie. No, powinna być chyba założona w ten sposób i tutaj przykręcona do silnika. No to ok, wszystko jakby pasuje. Tutaj będzie kondensator założony. Nie jestem pewien, do czego służy to wycięcie. Może na jakieś elementy montażowe, ale w razie czego można ją spokojnie tutaj na różne sposoby zakładać. Dobra, zaraz ją przetrę. Czyli tak, tę obudowę mamy już założoną, no to teraz możemy próbować założyć wirnik. Ja go sobie też tutaj troszeczkę posmaruję, żeby łatwiej wszedł na łożysko.
Tutaj może też go troszkę posmaruję. Ok. Teraz ręce, żeby nie wytłuścić wirnika. Tutaj go wkładam i celuję nim w łożysko i tutaj już to weszło. O, nawet wystaje ładnie. Dobra. Teraz wkładam tę część. O, bardzo ładnie się wsunęło. Teraz już wkręcając dociągnę te wszystko, tą całą obudowę, wkręcając te 4 śruby. Nie za mocno na początek, bo trzeba je tutaj będzie równomiernie dokręcać. Raz, 2, 3, 4. Teraz mogę zacząć je po troszeczku mocniej dokręcać, tak żeby one równomiernie dociągały tę obudowę. I teraz mogę je już stosunkowo mocno dokręcić. Tutaj widzę, że troszeczkę muszę ten wirnik jeszcze wbić głębiej, bo tutaj po komutatorze, po śladach, może tak będzie lepiej widać, po śladach na komutatorze widać, w którym miejscu dotykają go szczotki i on był po prostu troszeczkę za wysoko. Teraz będzie o wiele lepiej, natomiast teraz widzę, że powinienem był to łożysko wcisnąć jednak tutaj zdecydowanie głębiej. Teoretycznie mogę to tak zostawić. No, zaleta tego, jeżeli to łożysko będzie zamontowane głębiej, jest taka, że będę tutaj mógł złapać kluczem, dokręcając tutaj nakrętkę na końcu wirnika, nakrętkę trzymającą ten cały układ ssący. Żeby wbić to łożysko troszeczkę głębiej, powinienem chwileczkę wziąć sobie tutaj jakąś podkładkę z dziurką, na to nałożyć na przykład taką rurkę i w tej chwili je troszeczkę głębiej wbić. Mógłbym to teoretycznie zrobić używając starego łożyska. Najważniejsze, żeby nie tłuc w tym momencie w to nowe łożysko, bo można je zniszczyć. Mógłbym to zrobić przy użyciu starego łożyska i nawet teraz popukać w nie młotkiem. Problem jest taki, że to łożysko mi też tutaj wejdzie. Może się tu zaklinować i będę miał potem problem, żeby je wyjąć. Więc lepiej byłoby teraz wziąć jakąś podkładkę. Teraz biorę sobie moją rurkę. Myślę, że już wystarczy, bo to łożysko ładnie tam głębiej weszło. Teraz tylko muszę wyciągnąć. O, już ją zdjąłem. Ok. No i teraz fajnie to łożysko siedzi dużo głębiej. Mój błąd, powinienem je od razu troszeczkę głębiej wcisnąć. Ale teraz przykręcając turbinę możemy tutaj kluczem albo kombinerkami nawet trzymać za koniec tego wirnika, a łożysko tutaj ładnie doszło do końca, jest trzymane przez taki pierścień na końcu wirnika i wydaje mi się, że komutator teraz też ładnie jest w ten sposób umieszczony, że szczotki będą bardzo ładnie do niego dotykały, a cały wirnik obraca się tutaj fajnie i luźno. Myślę, że teraz możemy się zająć montażem tego całego układu ssącego. Najpierw założę taką podkładkę, która sprawiła mi trochę kłopotu na początku. Jej wyjęcie. W ten sposób. Tutaj na nią pamiętam, że szła taka podkładka. Na to była założona turbinka. Na turbinkę była założona ta podkładka. Na to była założona kierownica. Teraz zakładam taką podkładeczkę, która musi się zazębić z tą poniżej. OK. Teraz
zakładam turbinkę, podkładkę i nakrętkę. Chyba nawet dwie podkładki były, moment. Tak. Dwie podkładki i nakrętkę. No i teraz będę mógł sobie właśnie tutaj na przykład kombinerkami przytrzymać za ten koniec wirnika, a kluczem, zaraz go przyniosę, dokręcić sobie tutaj tę śrubę. To jest chyba 16. Ok, wydaje mi się, że to wystarczy i możemy teraz zaraz założyć tą, tak żeby tutaj było równiutko, założyć tę obudowę. Ładnie tutaj weszła. Zaraz ją młoteczkiem trochę zaklepię. Wirnik z całym tym zespołem ssącym bardzo ładnie się w środku obraca. Ok, mam wrażenie, że całkiem ładnie się to trzyma. Mamy silnik zmontowany. Właściwie to jeszcze nie do końca, bo musimy włożyć do niego szczotki. Aha, sprawdźmy sobie może te szczotki miarką, a później porównamy to z danymi w katalogu. Tam powinny być podane rozmiary szczotek. Szerokość szczotek 6,20 to mi pokazuje. Nie wiem, 6,3 ja bym powiedział, że to są szczotki. Tutaj pewnie będzie 8, 10 nawet. 10 na 6,3. Takie dosyć często spotykane, nawet chyba mam takie. Ostatnio sobie dosyć sporo szczotek kupiłem. Między innymi właśnie 6,3 na 10. Zaraz, tu jest jedna wyjęta chyba. No, dokładnie. 6,3 na 10 mógłbym je tutaj spokojnie wymienić, tylko one chyba są, nie wiem, może nawet nie byłyby za długie. No, czyli ewentualnie takie dzisiaj jak najbardziej dostępne szczotki 6,3 na 10 chyba na, nie wiem, 32 to jest chyba długość troszeczkę dłuższa od tych, które są w tym odkurzaczu, być może w tym silniku, być może te już są trochę starte. Ok, ale jakby co, to mam takie szczotki na zapas. Wkładam je tutaj z powrotem. Może tak. Zaginam tutaj blaszkę trzymającą szczotki, żeby one tam dobrze weszły. Tutaj druga. No, wchodź tutaj. O, ok. Dobra. Mogę założyć tak, mogę założyć tutaj już te pokryweczki. Zaraz sprawdzimy, czy jest przejście na szczotkach. Może jeszcze nie będę zakładał tej górnej pokrywy. No i zróbmy teraz test miernikiem. Czy mamy tu przejście na szczotkach? Tak. Przejścia prądu na obudowę nie ma. No i teraz, ponieważ mamy już ten silnik wstępnie zmontowany, warto będzie zrobić jego próbę. Podłączę do niego przewód. Tutaj jedna uwaga, nie ma tutaj jeszcze założonego kondensatora przy tym silniku. Ja chyba
Chyba nie mam nowych kondensatorów. Musiałbym odmontować od jakiegoś innego silnika, na przykład od tego ZZSD typ 84, no ale trochę to nie ma sensu. Wolę sobie zamówić taki kondensator i nawet później go zamontować. To nam absolutnie nie przeszkadza w wykonaniu testu tego silnika. On tak czy inaczej będzie z kondensatorem czy bez działał, o ile jest sprawny. Natomiast taki kondensator, ok, zamówię sobie i już w jakimś oddzielnym nagraniu, w ogóle zamówię sobie kilka sztuk, bo mi się już skończyły. Tak, już mam wszystko, tylko te przewody niestety są troszkę za krótkie, czyli będę musiał tutaj użyć 2 kostek, a nie jednej. Po prostu zrobię to w ten sposób po 2 stronach. Dobra, tutaj troszkę one są w ogóle cieniutkie strasznie. Będę musiał je później zlutować z przewodami odchodzącymi od kondensatora, ale dzisiaj chodzi o to, żeby po prostu sprawdzić działanie tego silnika. O, jak je tak dognę, to one powinny tutaj ładnie się trzymać, tak mi się wydaje. Trzyma się. No i tutaj muszę wziąć drugą kostkę. Nie mam pojedynczej, nie będę tej rozcinał, po prostu wykorzystam jeden z takich elementów. Dobra, tutaj podłączę przewód. Tutaj podłączę przewód idący do silnika. Ok, trochę głupio wygląda takie łączenie, no ale szkoda mi, nie chcę tego tutaj odcinać. Nie wiem, chyba gdzieś mam takie pojedyncze szybko złączki, no ale na potrzeby testu w ten sposób będzie to jak najbardziej działało. Ustawiam sobie tutaj mój regulator napięcia. Do regulatora napięcia podłączę ten silnik. Tylko musimy uważać, bo tutaj kręci się ta część wirnika, która wystaje poza obudowę, więc zaraz już wiem. Zrobimy troszeczkę inaczej. O, postawimy może ten silnik na takiej gumowej podkładce. Czy to wystarczy? Albo na takiej. Ta nie jest tak elastyczna. Postawimy go w ten sposób. Jeszcze to nie jest tutaj nigdzie podłączone. Dobra, i w ten sposób ta śruba nie będzie tutaj zawadzała o blat. To mogę odłożyć. Ok, założyłem sobie dla bezpieczeństwa okulary ochronne. Nigdy nie wiadomo, co z takiego silnika wyleci. Założyłem sobie też rękawicę, którą w razie potrzeby będę mógł ten silnik troszeczkę przytrzymać. Skoro o bezpieczeństwie mówimy, zawsze to, co powtarzam. Po pierwsze, nie uruchamiamy tego rodzaju silników stojących luzem, tak jak w tej chwili na blacie. Jeżeli one miałyby być podłączone do napięcia 230 V, bo z bardzo dużym prawdopodobieństwem ten silnik po prostu poprzez ten ruch turbiny zostanie odrzucony gdzieś na bok, może uderzyć w nas, może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Jeżeli chcemy w ten sposób uruchomić silnik od odkurzacza czy agregat ssący, musimy posłużyć się regulatorem napięcia i zrobić to na dużo zmniejszonym napięciu, najlepiej jeszcze na takim, na którym ten silnik ledwie ruszy. No a druga ważna rzecz to nie uruchamiamy takich silników pod żadnym pozorem na pełnym napięciu, jeżeli zdjęta jest cała ta turbina, cały ten zespół ssący, on po prostu wtedy wejdzie w zbyt szybkie obroty. Też, jeżeli chcemy taką próbę przeprowadzić, to też powinniśmy to zrobić za pośrednictwem regulatora napięcia. Jeżeli nie mamy regulatora napięcia, możemy taki silnik podłączyć. Pokazywałem to w ostatnim nagraniu o takim starym transformatorze. Do transformatora myślę, że on mniej więcej od 24 V powinien zacząć powolutku ruszać. W naszym nagraniu właśnie przy 24 V na przykład ten silnik ZZSD84 już zaczynał się obracać. Dobra, ale my dzisiaj podłączamy ten silnik do regulatora napięcia i zobaczymy, czy on w ogóle zadziała. Wcale tego nie jestem pewien. Jednak działa. Nie mam tutaj woltomierza, ale możemy zresztą zaraz sprawdzić. Przy ilu voltach ten silnik teraz się obraca. Ustawiam sobie tutaj na 200 V.
Sprawdźmy na kostce. 67, 68 V. Jak widzicie, przy takim napięciu on już powolutku, bezpiecznie, ale jednak się kręci. Można sprawdzić, że działa. Troszeczkę zwiększę napięcie. Sprawdźmy, ile ono wynosi teraz. 74 V. Jak widzicie, to jest jeszcze dużo mniej niż docelowe napięcie 220 czy 230 V. I ja już bardziej napięcia w tym silniku nie będę zwiększał. Możemy zaobserwować, że on przy tym napięciu około 75-80 V, 70, tak, całkiem ładnie się kręci. Nie widać tutaj nadmiernego iskrzenia na szczotkach. Zmniejszam napięcie. Silnik natychmiast reaguje na te płynne regulacje napięcia. Dobra, doszliśmy do około 85 V. Nie będę go już dalej bez zamocowania podkręcał. Żeby podkręcić napięcie powyżej 100 V, to już raczej ten silnik powinien być porządnie zamocowany, tak żeby nie było niebezpieczeństwa, że on gdzieś nam się przewróci, odleci. Myślę, że działa całkiem fajnie. Jeżeli oglądaliście i pamiętacie film o tym radzieckim silniku od odkurzacza Czajka, no to widać było tam, jakie objawy daje silnik z prawdopodobnie spalonym uzwojeniem wirnika. On działał bardzo nieregularnie, nie reagował na te regulacje przeprowadzane regulatorem napięcia, chodził powoli, nagle zaczynał bardzo przyspieszać. Czuć było taki nieprzyjemny zapach od niego, bardzo iskrzyły szczotki. On też się bardzo nagrzał. Tutaj właściwie chyba nie czuję, żeby w ogóle cokolwiek się tutaj nagrzało. Nie wiem, mogę na chwilę jeszcze ten silnik podłączyć, ale wydaje mi się, że ta wymiana łożysk przyniosła spodziewany rezultat. Zmniejszę napięcie, zwłaszcza w momencie, kiedy włączamy taki silnik, on nagle może szarpnąć i się przewrócić. Przy mniejszym napięciu takiego ryzyka nie ma. Myślę, że ten stary silnik SK10, tutaj wszystko mam wyłączone, z roku 1976. Po wymianie łożysk, tutaj mam jedno, to stare łożysko, już nie wiem, co zrobiłem z drugim, gdzie się pewnie wyrzuciłem, odłożyłem. Po wymianie tych łożysk działa naprawdę fajnie. Jeżeli pamiętacie, albo chce wam się zajrzeć na początek tego filmu, to tam można było tym wirnikiem dosłownie ruszyć o parę milimetrów w każdą stronę, ewentualnie kombinerkami można nim było kręcić, ale on tam już wtedy bardzo skrzeczał, tarł i widać było, że mu się to nie podoba. I identyczne objawy były w tym silniku ZZSD 80, typ 84 z 83 roku, który był strasznie wypchany jakimś brudem. Tutaj te łożyska też już było widać na nich rdze. Jak tam nimi trochę pokręciłem, to one nawet zaczęły się kręcić i nie wiem, może nawet jakoś tam by to działało, ale cieszę się, że je wymieniliśmy i na pewno z tymi nowymi łożyskami ten silnik będzie fajnie działał. Dobra, mogę go teraz już całkowicie tutaj odkręcić od tego przewodu. Przepraszam za tą dziwną kombinację z takimi kostkami. Myślę, że w jakimś uzupełniającym nagraniu, tak jak już powiedziałem, zamocujemy sobie jeszcze kondensator do tego silnika. To już jest dosyć proste zadanie, ale on bez kondensatora jak najbardziej może działać. Kondensator służy tylko w wyeliminowaniu zakłóceń. Woltomierz odstawiam.
Regulator odstawiam, bardzo się przydał. Ten przewód odkładam. Zostało nam jeszcze założenie. Tę gumę od radzieckiego silnika, od odkurzacza Ural też mogę już odłożyć. Zostało nam jeszcze przykręcenie tej górnej obudowy. Ona jeszcze nie była czyszczona, więc ja ją może szybciutko przetrę. O, tak, tutaj dobrze pasuje. Wkładam, też je przetrę. Wkładam tutaj śrubki. Ok, obudowa jest przymocowana. W sumie fajnie chroniony jest ten silnik, jednak wiele z tych agregatów ssących, no tutaj jest zawsze niebezpieczeństwo porażenia, jeżeli ktoś do tego dotknie, zwłaszcza testując takie silniki po wyjęciu z obudowy. Tutaj raczej tego niebezpieczeństwa nie ma, chyba że ktoś dotknie tutaj do tych przewodów, jeżeli one są już podłączone do napięcia. Ok, bardzo fajny silniczek. To, czego mu jeszcze brakuje, to kondensator, który, tak jak powiedziałem, zamontujemy przy jakimś krótkim, kolejnym uzupełniającym nagraniu. Przyniosę jeszcze na chwilę te silniki typu SK10, które pokazywałem na początku. I to, co nam właściwie dzisiaj zostało jeszcze do zrobienia, to tylko rzucić okiem na stare katalogi, w których opisane są te silniki. Przetrę sobie tylko ręce, żeby nie wysmarować mojej cennej literatury technicznej. Nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że niedługo będę mógł Wam pokazać mój wyczekiwany z wytęsknieniem podobny katalog silników jednofazowych, komutatorowych i prądu stałego, czy silników małej mocy z 1963 roku. Zobaczmy, czy jest tutaj nasz silnik typu SK10, czy agregat ssący typu SK10. Już ten katalog wcześniej pokazywałem i on jest, omówienie jego jest dostępne na kanale. Jest też skan tej części poświęconej agregatom ssącym do odkurzaczy. Jest tutaj silnik typu SK5B. No i są silniki komutatorowe jednofazowe z układem turbin do zabudowania typu SK10 i SK10A. Przepraszam, ja będę czytał w ten sposób, ale pokażę Wam później, pokażę Wam tutaj skan tych stron, a w opisie tego nagrania zamieszczę link do zeskanowanej tej części katalogu o silnikach typu SK10. Zastosowanie: agregat ssący jest przeznaczony do wytworzenia użytecznego strumienia powietrza w odkurzaczu typu średniego. Tutaj są dane techniczne, typ SK10, SK10A. Czym one się różniły? SK10 napięcie 220 V, SK10A 110 V, zapewne wersja eksportowa. Moc na wale silnika w obydwu przypadkach 315 W, prędkość obrotowa 16 500 obrotów na minutę, w obydwu przypadkach moc pobierania maksymalna 450 W, moment napędowy 1860, maksymalny wydatek powietrza w przypadku SK10 2... Aha, to jest, przepraszam, jest jakoś pomylone tutaj jest. Prąd powinno być 2,2 A, a w przypadku SK10A 4,4 A, natomiast maksymalny wydatek powietrza 1800 litrów na minutę w obydwu przypadkach, maksymalne podciśnienie w obydwu przypadkach 1450 mm słupa wody i ciężar 2 kg w obydwu przypadkach. Budowa: agregat ssący składa się z silnika, zespołu turbin i kierownic połączonych w jedną całość. Elementy mechaniczne silnika są identyczne jak w silniku SK5B, z wyjątkiem szczotkotrzymaczy i szczotek. Wymiary szczotek wynoszą 10 na 5 na 32 mm. To ciekawe, bo jestem pewien, że tutaj zmierzyliśmy, że szczotki, wymiary szczotek wynosiły 10 na 6,3, ewentualnie na 32 mm, aczkolwiek możliwe, że w tych pierwszych silnikach SK10 jednak te szczotki były troszeczkę węższe. Będziemy musieli to sprawdzić na przykład
w przypadku tego silnika z 1974 roku, albo nawet w przypadku tego silnika od odkurzacza Zelmer 3 z 1972 roku. No tutaj jestem pewien, że te szczotki pasujące miały wymiary 10×6,3. Ok, może to się z biegiem czasu zmieniło. Izolacja uzwojeń jest klasy E, wirnik jest impregnowany żywicą epoksydową, wirnik oraz turbiny są wyważane dynamicznie, stopień ochrony silnika IP00 tutaj jest podany. Agregat ssący jest przeznaczony do pracy w położeniu poziomym o lewym kierunku wirowania, patrząc od strony zespołu ssącego. Agregat ten jest przystosowany do pracy ciągłej. Zakłócenia radioelektryczne agregatu są ograniczone do poziomu N zabezpieczeniem przeciwzakłóceniowym, które składa się z kondensatora. Tutaj są podane dane kondensatora i 2 dławików ferrytowych. Produkcja agregatu ssącego zostanie uruchomiona w 1969 roku. Agregat ten ma zastąpić silnik SK5B wyposażony w zespół ssący u wytwórcy odkurzaczy. Czyli w tym katalogu z roku 69, przygotowywanym na pewno rok wcześniej, w 68, dopiero znajduje się zapowiedź tego silnika. Tutaj są szkicy wymiary silnika typu SK10 i SK10A. Warunki dostawy. Warunkiem dostawy agregatu ssącego jest umowa z wytwórcą. No i zobaczcie, tutaj jest jeszcze wytwórca, fabryka wodomierzy imienia Komuny Paryskiej, Fawod, Wrocław 8, ulica Długosza 2,6. Czyli taki opisany tutaj silnik raczej znajdziemy właśnie w odkurzaczu Alfa K2L z 1970 roku. Wszystkie inne, które tu oglądaliśmy, były już produkowane albo przez wrocławską Aspę, albo właśnie w Zelmerze, no albo mamy też ten węgierski typ silnika SK10, chyba, jeżeli się tutaj nie mylę, z fabryki IMI Motor. Dobra, w tym katalogu dalej już nie ma, są tutaj inne silniki do agregatów ssących. Rzućmy jeszcze okiem na katalog z roku 75, bo tutaj jednak powinien się ten silnik znajdować. Przypominam, dzisiaj oglądaliśmy silnik SK10 z 76 roku i jak najbardziej jest agregat ssący typ SK10. Nawiasem mówiąc, skan tego katalogu również znajduje się. Również link do skanu tego katalogu również zamieszczę w opisie tego nagrania, a omówienie tego katalogu i skan części z agregatami ssącymi do odkurzaczy już znajduje się na moim kanale. Możecie ten filmik bez problemu znaleźć. Zastosowanie: agregat jest przeznaczony do wytwarzania użytecznego strumienia powietrza w odkurzaczach domowych średniej wielkości. Agregat składa się z silnika komutatorowego jednofazowego szeregowego prądu przemiennego i dwustopniowego układu ssącego. Stojan silnika składa się z elementów odlewanych ze stopu aluminium, tarcze łożyskowe znitowanych z rdzeniem. Wirnik jest osadzony w łożyskach tocznych umocowanych w tarczy łożyskowej od strony komutatora i w kierownicy odlewanej ze stopu aluminium. Obwód magnetyczny silnika jest zunifikowany pod względem kształtu z obwodem silników serii KA. Silnik ma długie obsady szczotkowe i szczotki zapewniające długi czas pracy bez konieczności wymiany. Układ ssący z turbinami o różnych średnicach i z odpowiednio ukształtowanym dyfuzorem oraz kierownicą zapewnia dużą sprawność agregatu. Silnik jest chłodzony użytecznym strumieniem powietrza zasysanym przez turbiny i tłoczonym przez specjalną tuleję izolacyjną osłaniającą stojan. Silnik agregatu nie powinien być przełączany do pracy w prawym kierunku wirowania. Agregat może pracować w sposób ciągły w temperaturze otaczającego powietrza od 5 do 25 stopni. Nie wymaga konserwacji. Tutaj mamy schemat połączeń silnika z filtrem przeciwzakłóceniowym, kondensatorowo-dławikowym. Mamy charakterystyki obciążenia agregatu ssącego. Mamy tutaj dane techniczne. No, sprawdźmy to jeszcze raz. Napięcie 220 V. Produkuje się, to jest odnośnik, produkuje się również dwie odmiany agregatu SK10A na napięcie 110 V i SK10B na napięcie 240 V. Wszystkie wymiary i parametry bez zmian. Trochę mnie to zaintrygowało, przyjrzałem się jeszcze raz obudowie tego silnika i tutaj faktycznie obok napisu typ SK10 jest tak jakby delikatnie odbita literka B, a na niej dużo mocniej odbita literka K. Nie wiem, takiego typu silnika w tym katalogu nie znalazłem, SK10K. Nie wiem, co to jest za oznaczenie, ale popatrzyłem sobie jeszcze tutaj na obudowie, na dane napięcia i faktycznie tutaj jest napisane napięcie 240 V. Przyznaję, że trochę zabiło mi to ćwieka i teraz się zastanawiam, czy nie jest to jakiś model silnika
czy typ silnika SK10 faktycznie przewidzianego na eksport. Nie wiem, jeżeli wiecie o tym więcej, napiszcie proszę w komentarzach. Przyznaję, że nawet fajnie, bo jest to tym ciekawsze i związane z jakąś tam kolejną zagadką. Częstotliwość 50 Hz, moc średnia pobierania 400 W, moc na wale silnika 250 W, prąd średni 2 A, prędkość kątowa obrotowa średnia 18 000 obrotów na minutę, wydatek powietrza maksymalny 1800 litrów na minutę, podciśnienie maksymalne 1400 mm wody, kierunek wirowania lewy, rodzaj pracy S1, klasa izolacji silnika E, trwałość 1000 godzin, masa 2 kg. Parametry użytkowe odkurzacza z agregatem typu SK10 zależą od konstrukcji odkurzacza i jego wyposażenia. Zgodność z normami jest tutaj podana. Norma dotycząca maszyn elektrycznych małej mocy, przyrządów powszechnego użytku o napędzie elektrycznym, maszyn elektrycznych małej mocy, silników chłodzonych użytecznym strumieniem powietrza. Tutaj jest wyposażenie specjalne, filtr przeciwzakłóceniowy, 5-końcówkowy kondensator i dławik. Sposób zamawiania. W zamówieniu należy podać nazwę, typ, częstotliwość i napięcie agregatu. Producent. I tutaj już mamy zakłady elektromechaniczne Predom Zelmer, ulica Hoffmanowej, Rzeszów, czyli taki silnik SK10, jaki oglądaliśmy dzisiaj, oraz zakłady aparatury spawalniczej ASPA, czyli dawny Fawot, ulica Długosza, Wrocław, czyli taki jak ten, który dopiero będziemy oglądać w jednym z następnych nagrań. No tu już następnie jest agregat ssący SK10C, też ciekawy, w sumie SK10C nie mam. Typ 20 i tak dalej, to już są silniki, które obejrzymy sobie przy okazji prezentacji innych urządzeń. No i co? I to chyba wszystko. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy przegląd i tę wspólną wymianę łożysk w tym agregacie ssącym typu SK10, wyprodukowanego w zakładach Zelmer w Rzeszowie w roku 1976. Tak jak powiedziałem, dosyć ciekawy silnik, produkowany wcześniej w fabryce wodomierzy Fawot we Wrocławiu, później w zakładach aparatury spawalniczej ASPA we Wrocławiu, a w przypadku rzeszowskiego Zelmeru nie był to może pierwszy silnik do odkurzacza, bo tak jak już mówiliśmy, pierwszym był ten mniejszy silniczek do odkurzacza Zelmer 01, który też już oglądaliśmy, ale tak jak było napisane w kronice zakładów Zelmer, był to pierwszy silnik, czy pierwszy agregat ssący do odkurzaczy produkowany w rzeszowskim Zelmerze na dużą skalę. Ten poprzedni silnik do odkurzaczy Zelmer 1, tak jak było tam napisane, był jeszcze produkcją taką niskoseryjną, natomiast od SK10 w Zelmerze zaczęła się rzeczywiście produkcja, dużoskalowa produkcja silników do odkurzaczy, czy agregatów ssących do odkurzaczy. Dzięki jeszcze raz. W następnych nagraniach myślę, że zajmę się takim szybkim przeglądem radzieckich silników do odkurzaczy, które mam tutaj w warsztacie. Mam kilka wyjętych z odkurzaczy, które chciałbym już zmontować, ale przedtem chciałbym sobie zrobić taki mały, własnej roboty katalog tych radzieckich silników. Katalogi polskich silników bez problemu są dostępne, zebrałem ich już łącznie 4, natomiast w przypadku radzieckich silników do odkurzaczy takich katalogów nie mam, nie byłem w stanie dotąd nigdzie znaleźć i chciałbym sobie zacząć robić taki własny spis tych silników, które mam w kolekcji czy w warsztacie, no ale to w następnym nagraniu. Za dzisiaj jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, cieszę się, że ta wymiana łożysk się udała. W sumie prosta rzecz, ale jednak łącznie z czyszczeniem tego silnika, z wyszukaniem o nim informacji technicznych w katalogach, z wyszukaniem trochę informacji o historii w kronice Zelmera, no mnie w każdym razie parę godzin tutaj w warsztacie zleciało. Myślę, że to nagranie też nie będzie krótsze niż jakieś dobre 40 minut, więc już nie przedłużam, żegnam się, cześć, do następnego razu. Dzięki za dzisiaj.